Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni i tak jak widzicie, dzisiaj będziemy robić na obiadek paprykę. Kupiłam w Biedronce paprykę, bo była tańsza, była po 11 zł za kilogram, więc wzięłam 6 papryk. I teraz tak, trudno będzie mi określić, ile tego farszu podawać Wam w gramach czy w dekach. Dlaczego? Dlatego, że każda papryka jest inna. Jedna jest większa, druga mniejsza i po prostu powiem orientacyjnie, bo ja jak zostanie mi po prostu farsz, to sobie zrobię kotleciki. Także już Wam mówię, co będzie mi potrzebne. Będzie to podobny smak. Ja to zawsze mówię, że to są takie leniwe gołąbki. Ja mam 6 papryk. Na razie je odstawię, ale zanim je odstawię, to coś zrobimy. Małą kapustkę, nawet cała nie pójdzie. Troszeczkę z kapusty. To jest młoda kapusta. Chcę Wam pokazać, jak ja będę... Bo wiem, widziałam już różne sposoby, że się tak obcina w ten sposób. Ja tak nie obcinam. Ja po prostu małym nożykiem, słuchajcie, patrzcie, wykrajam w ten sposób. A później po prostu biorę i sobie napycham, tak. Biorę palec, bo tu są jeszcze, widzicie? Te. I zaraz. Resztę zrobię już poza kamerą, pokażę Wam tylko jedną. Zresztą jak jedna pesteczka zostanie, to nic się nie stanie. Widzicie? W ten sposób robię paprykę. I ona ma tutaj teraz miejsce do faszerowania. I tu wejdą tak mniej więcej, tak myślę, takie łyżki stołowe, 5 łyżek farszu. Dobra, ja biorę się już za wszystkie papryki. Papryki już wszystkie zrobiłam. Takie właśnie dziurki. I będziemy, słuchajcie, teraz robić farsz. Ja zrobię, tak jak mówiłam, tego farszu troszkę więcej, bo zrobię jeszcze takie małe kotleciki na patelni. Także, prawdę mówiąc, to będzie jeden przepis, a 2 dania. Tutaj mam 80 deko mięsa mielonego. Do tego mięsa, słuchajcie, dodam jedno jajko. Tak. Około, słuchajcie, ja biorę ryż, gotuję w takim garku specjalnym. Dam link pod spodem, ale jeżeli Wy nie macie, to około 100 gram ryżu, to znaczy taką jedną torebkę foliową. Ja mam ryż gotowany w tym garku i on jest, mam taki mieszany, biały ryż z dzikim. Ale może być zwykły ryż, jaki kupicie sobie w sklepie w woreczkach. Czy to będzie basmati? Znaczy, powiem Wam, że mi osobiście najlepiej smakuje chyba ryż jaśminowy. Jeżeli lubicie więcej ryżu, można dać więcej ryżu, a mniej mięsa. To jest naprawdę, tu jest dowolność. Do tego dodam ze 2 łyżeczki takie czubate, naprawdę czubate, przecieru pomidorowego. Czubate łyżeczki. Tak. Dobra. I słuchajcie, poszatkuję bardzo drobniutko kapustę młodą. Ale tak jak mówiłam, to nie będzie szatkowanie całej kapusty. Zobaczę, jak ona w środku wygląda. Bo nieraz jest... taka nawet jest dość zbita. Może pół kapusty. Tak, tą połowę pokażę Wam na... takie jak leżą. Taka nie za duża jest to kapustka, Także połowę kapusty poszatkować tak bardzo cieniutko. Jak tylko Wam się uda.
Kapusta zszatkowana. I teraz słuchajcie, dodajemy przyprawy. Przyprawy, wiadomo, sól. Solimy, każdy soli tyle, ile chce. Ten farsz troszkę jeszcze zmniejszy się, dlatego że kapusta, zaraz Wam pokażę, jak ją troszkę pognieciemy, to ona nam się po prostu zmniejszy. Ja dam paprykę ostrą, ale dlatego, że my lubimy na ostro, więc u mnie będzie papryka ostra. Taka zwykła, suszona, ostra papryka. Nie ma tutaj cebuli i nie ma tutaj czosnku. Ja po prostu nie daję, ale jeżeli ktoś lubi, to proszę dać. Do tego dodam pieprz. Pieprz dam biały. O. Tak, pieprz, sól, daliśmy paprykę. I wiecie co? I chyba nic więcej nie będę dawać. Nie, to mi wystarczy. Jajko dałam, koncentrat dałam. Dobrze. I będziemy teraz to wyrabiać. Założyłam sobie rękawiczkę, bo po prostu no nie lubię, jak mi mięso wchodzi pod paznokcie. Po prostu nienawidzę tego. I gnieciemy, żeby po prostu kapusta nam troszkę zmiękła. Ona zmięknie. To trzeba naprawdę przyłożyć się troszkę i dobrze wyrobić. No, farsz już wyrobiłam. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli tylko tyle farszu, żeby nabić papryki, no to wiadomo, że aż tak bardzo wyrabiać nie trzeba farszu, ale że ja później będę smażyć kotleciki, więc żeby one się kleiły, a nie rozwalały, to farsz trzeba naprawdę dobrze wyrobić. I jeszcze bym chciała coś powiedzieć. Co dodałam tutaj, czego żeście jeszcze nie widzieli? To ja jednak dodałam cały słoiczek przecieru pomidorowego, bo mi się po prostu wydawało, że jest go cały czas za mało, więc dodałam go tutaj 190 gramów przecieru. Jakikolwiek przecier, koncentrat pomidorowy 30%. O. I słuchajcie, co robimy? No będziemy nadziewać nasze papryki. Mam garnek taki. Mówię, jeżeli ktoś robi więcej papryk w 2 garkach, no różnie. I będziemy w tą dziurkę pakować nasz farsz. Tego farszu tak upychamy. Ja zaraz go będę pakować ręką. Ale o, i upychamy. Porządnie upychamy farsz aż do samego końca. Także go troszkę się tutaj jednak tak, to tak niepozornie wygląda, wiecie, ale jego się coś tutaj troszkę zmieści. Ja wybierałam specjalnie takie właśnie większe papryki, dlatego właśnie mówię, ciężko jest ustalić ile tego farszu, nawet mi czasami potrzeba, bo nigdy nie wiem, jak te papryki nawet w środku będą wyglądać. O. Także o, łyżeczką też się da. O. I tak nadziewane będziemy wstawać do garka. Także nadziewam wszystkie papryki. Słuchajcie, jak nadzieję, to do Was wrócę. Słuchajcie, właśnie nadziewam już ostatnią paprykę. Tak. I teraz można oczywiście to też gotować na ogniu albo na indukcji, tylko wtedy naprawdę musicie mieć mały ogień, żeby po prostu papryki od spodu nie przypalić, bo ona bardzo szybko się przypala i wiadomo, że wtedy będzie niedobra. Ja, słuchajcie, wstawię to do piekarnika sobie na temperaturę, tak myślę, że dam tak 140 stopni, nie więcej. I teraz tak, aha, jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Gdybyście ten przepis robili zimą i wiadomo, że nie ma młodej kapusty, słuchajcie, to wtedy tą starą kapustę nie krojcie tak, jak kroiliśmy młodą, tylko zetrzyjcie na oczkach, na grubych oczkach.
ponieważ ja mam tu jeszcze, patrzę, taką przestrzeń, to ja sobie wsadzę kapustę. Ja bardzo lubię. To ja sobie wsadzę, o, słuchajcie, kapustkę. Niech ona mi się tu gotuje. My z mężem lubimy. To nam powstrzyma, o, żeby nam się papryka nie przewróciła. A tą kapustkę jeszcze zostawię sobie, bo ona mi się jeszcze przyda. Bo zaraz będziemy robić drugie danie, oczywiście. A to, co tutaj robię, słuchajcie, zwykły, jak to się nazywa, sok pomidorowy. No i ja kupiłam taki ten z Kauflandu, może być też ten z Biedronki, litrowy. O, zamieszam go i wylewam. Nie zanurzam całkiem papryki. O, i wystarczająco. Gdyby Wam brakowało, to wystarczy troszeczkę naprawdę wody. O, wziąć tu wlać wody, wymieszać jeszcze. Dlatego ja już nie doprawiam, słuchajcie, tego płynu tutaj. Bo mam sok pomidorowy, a on już jest doprawiony, to już jest i sól. Także ja już nic więcej nie potrzebuję. I teraz tak, słuchajcie, zakrywamy naczynie. Tak jak mówiłam, ja wstawiam do nagrzanego piekarnika. Ale wiem, bo ktoś tam kiedyś mi mówił, że bo ja mówiłam, wsadzajcie do zimnego piekarnika. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że na przykład gdyby teraz któraś z Was wlała sobie sok pomidorowy z lodówki, on by był zimny, a wstawilibyście szklane naczynie do rozgrzanego piekarnika, to na pewno by Wam szczeliło. Jeżeli wszystkie produkty, które tu macie w środku, mają temperaturę pokojową, to tak, można wsadzić do nagrzanego piekarnika. Ale jeżeli boicie się, bo przykładowo coś jest zimne w środku, to lepiej wstawić do zimnego i po prostu rozgrzewać go w naczyniu. To naprawdę moim zdaniem nie ma aż takiej wielkiej różnicy, czy wstawimy tak, czy tak, tylko chodzi o to, że po prostu, no szkoda naczynia, tak, żeby nam pękło, a tym bardziej może jeszcze naczynia sprzątania piekarnika. Także ja wstawiam sobie do zimnego piekarnika, dlatego że wiem, że to wszystko, co tu miałam, jest w temperaturze pokojowej. I tak myślę. I teraz słuchajcie, jeżeli wstawiacie do zimnego piekarnika, nastawić 140, 150 nawet stopni, później troszkę skręcić, żeby Wam się szybciej po prostu zagrzało. I jak zobaczycie, że tu bulgota płyn, to tak około 30-40 minut i jest wystarczająco. A ja wsadzam do nagrzanego piekarnika i też właśnie jak zobaczę, że płyn zaczyna mi bulgotać, około 30-40 minut wyłączam i wyłączam piekarnik i koniec. I teraz jeszcze chciałabym coś powiedzieć. Patrzcie, już miałam Wam i już zapomniałam. Aha, sprawdzajcie, żeby Wam się papryka tutaj nie przypiekła. Jeżeli zacznie bulgotać, a widzicie, że tu się przypieka, to po prostu skręćcie, troszkę temperaturę skręćcie. I coś jeszcze miałam mówić. Ja sobie daję termoobieg. Nie grzałka góra-dół, tylko zwykły termoobieg. Także wsadzam, widzimy się za chwilę i jeszcze dopowiem, gdyby coś. Wracam do Was z powrotem, bo tak jak mówiłam, troszkę mi zostało tego farszu. W ogóle jak mi zostanie farsz z zwykłych gołąbków, też zazwyczaj sobie tak robię. Bo człowiek rzadko kiedy się zdarza, żeby było tak akurat na styk. Bo też kupicie kapustę, okaże się, że liście są niedobre i nieraz się... Ja mam troszkę tutaj masła klarowanego, możecie sobie rozgrzać też troszkę, czy oleju dać. No i robimy, jakie tam lubicie, ja zrobię takich mniejszych. O, dlatego, że mięso było dobrze wyrobione, to one będą mi się trzymać. Nie będą się rozpadać. Gdybyście źle mięso wyrobili, one po prostu będą się rozpadać. I będę teraz je podsmażać po jednej i po drugiej stronie na rozgrzanej patelni na tłuszczyku. Troszkę je tak... O.
I jeden będzie troszkę większy, bo już zostało tyle farszu. Dobrze. Na niedużym ogniu. Nie wiem, czy to widać, ale chyba widać. Spróbuję Was tak ustawić, żebyście widzieli. O. I słuchajcie, troszkę wody gorącej musicie mieć. Także ja już sobie wodę gotuję. Słuchajcie, po jednej i po drugiej stronie są fajnie podsmażone. Nic się nie rozwala. O. I teraz słuchajcie, wleję troszkę wody. Gotującej się wody. O. Niedużo. Żeby troszkę patelnię ostudzić. I słuchajcie, i wleję troszeczkę pomidorów. Ja mam akurat pomidory krojone z oliwą z oliwek i z czosnkiem. Boże, jak ja Wam pokazuję, a Wy nic nie widzicie. I nic nie mówicie. Ale mogą być różne, bo wiem, że są i z oregano, naprawdę z różnymi takimi dodatkami. Więc ja troszkę dodam po prostu sobie takich pomidorków. I przykryję zaraz, słuchajcie. O. Tak. Na malutki gaz przykryję pokrywką, słuchajcie, 15-20 minut. Nie, 15 to za mało, przepraszam. Tak 20-30 minut. Na malutkim gazie. Po 15 minutach możecie wziąć i kotleciki sobie odwrócić o tak na drugą stronę. I następne 15 minut i powinno być dobrze. Także ja przykrywam i widzimy się za 30 minut. Słuchajcie, po 15 minutach przewróciłam na drugą stronę i ten kawałeczek kapusty, co mi został, zszatkowałam go, ale tak bardzo, bardzo drobniutko. I ja sobie tu wrzucę. Między te takie jakby placuszki, pulpeciki i zostawię jeszcze pod przykryciem na malutkim ogniu 15 minut. Nie rozwalają się nic pulpeciki, nic się nimi, pokażę może, nic się z nimi nie dzieje. Żeby nie kapło. O. Nic się z pulpecikami nie dzieje. O, także i na 15-20 minut, aby nam tylko kapustka fajnie zmiękła. 15 minut minęło, już Wam pokazuję. O. Kapustka fajnie się, ona się skurczyła, bo to młoda kapustka, to raz, dwa. O, słuchajcie, troszkę kapustki ja sobie wezmę. Jednego kotlecika. Jeszcze Wam przybliżę, żebyście widzieli. Także jedno danie już mam zrobione, drugie zaraz będzie z piekarnika. Proszę bardzo. O, bardzo fajne, naprawdę. Kto nie lubi papryki, to sobie zrobi w ten sposób. Chcę Was przybliżyć. O, tak, żeby złapać ostrość. O. Bardzo mięciutkie, patrzcie. O. Widać? Chyba widać, bo spróbuję pokazać Wam. O. Ładnie pachną. Gorące. Ale pyszne. Smakują bardzo podobnie jak
jak gołąbki, naprawdę. A bardzo szybko. Także czekamy jeszcze tylko, słuchajcie, na paprykę. Pycha. Polecam tak samo zrobić, bardzo dobre. Także widzimy się, jak wyjdzie, jak się mi ugotuje, no naprawdę udusi w piekarniku. No słuchajcie, już do Was wracam, już Wam pokazuję. Ja skręciłam, wyłączyłam piekarnik troszkę wcześniej, bo one by były takie gorące, że ja bym Wam po prostu nie pokazała. I już Wam mówię, jak ja w końcu je miałam, te nasze. Słuchajcie, jak miałam 130 stopni, to one się w ogóle nie gotowały, więc dałam 160 i one były cały czas, piekarnik, termoobieg, 160 stopni i włożyłam do nagrzanego i one w sumie były godzinę. Po 15 minutach widziałam, że już bulki się robią i jak to się nazywa? I one były godzinę czasu. Godzinę 10 można trzymać. O. Fajnie właśnie, bo chodziło mi właśnie o taką temperaturę, widzicie, żeby one się nie spaliły. Pachną przepięknie. Tak jak zawsze zrobię Wam zdjęcia, ale już pięknie pachną. O, kapustka jest mięciutka. Sosik macie fajny. O, także słuchajcie, jak się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę. Tak patrzyłam, bo mieliśmy chyba 6, tak? 6 czy 7? A, to już nie jest. A już widzicie, już żeśmy zjedli, zostało tylko 4. Bardzo dobre, naprawdę pyszne wyszły. I także jak się przepis podobał, słuchajcie, to dajcie łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także bardzo fajne danie. Macie praktycznie 2 dania w jeden dzień. Na jeden dzień macie tutaj na obiad, na drugi dzień macie paprykę. Także bardzo fajne. Papryka bardzo ładnie też się prezentuje na stole, jakbyście mieli jakąś imprezę czy coś. Bardzo ładnie się prezentuje. Także do zobaczenia, kochani. Pa, pa.